Prezentujemy bardzo interesujące świadectwo historii polskich sił zbrojnych na Zachodzie w skali mikro. Jest nim niewielki, ręcznie wykonany ryngraf z około 1944 roku. Przedstawia sylwetkę żołnierza na tle orła w koronie i krzyża. Z tyłu znajduje się napis najukochańszej Marysieńce w dowód pamięci z obczyzny Rosja, Iran, Irak, Palestyna, Egipt 1939-1944 Kostek. Polskie siły zbrojne na Zachodzie stanowiły regularne formacje wojskowe, część sił zbrojnych RP. Organizowane zaś były od jesieni 1939 roku poza granicami kraju. Pomijamy tu historię jej, by tak rzec, zachodniej części. Żołnierzy, którzy walczyli m.in. pod Narwikiem w bitwie o Anglię czy pod Tobrukiem. Bowiem nie tej historii świadectwo prezentujemy. Możemy z dużą pewnością domniemywać, że mamy do czynienia z pamiątką historii żołnierza, którego losy były charakterystyczne dla tych Polaków na wschodzie, którzy po zawarciu układu politycznego i umowy wojskowej między rządem RP na uchodźstwie a władzami ZSRR zaczęli wchodzić od sierpnia 1941 roku w skład formowanej Armii Polskiej w ZSRR, która po ewakuacji w 1942 roku do Iranu została połączona z wojskiem polskim na środkowym wschodzie w Armię Polską na wschodzie. Z większości jej sił zorganizowano II Korpus Polski, liczący około 50 tysięcy żołnierzy, który był zaangażowany w walki m.in. pod Monte Cassino oraz we Francji, w Belgii, Holandii i północnych Niemczech. Jakie były konkretne losy tego żołnierza, nie wiemy. Ale pozostaje faktem, że mamy do czynienia z pamiątką historii człowieka, który wyrwał się z nieludzkiej ziemi, by walczyć w Armii Polskiej formowanej i walczącej daleko poza granicami swojego kraju. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl.